Cześć. Nie mam w zwyczaju dzielić się swoimi sprawami w mediach społecznościowych, ale tym razem postanowiłam zrobić wyjątek, żeby opowiedzieć o pewnym pomyśle, projekcie, do którego być może ktoś z Was będzie chciał się dołączyć. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem absolutną pasjonatką Islandii. Byłam tam już 5 razy. Pierwszy raz w 2014 roku poleciałam tam, aby samotnie przejść trasę przez góry. W następnym roku byłam tam z przyjaciółmi, z którymi dokończyłam szlak, którego nie udało mi się przejść w całości rok wcześniej. W następnym roku byłam na Islandii z rodzicami, którym chciałam pokazać, jak wspaniałe jest to miejsce. W 2017 roku znowu poleciałam na Islandię sama, tym razem, aby przejść trasę przez interior. To taka pusta przestrzeń na środku wyspy, która rozciąga się na przestrzeni 200-250 km. W 2018 roku wyruszyliśmy na Islandię z Piotrem, zimą, aby zapolować na zorzę polarną. Przez następne lata podróżowanie było mocno utrudnione, ale w tym roku postanowiliśmy wrócić na Islandię. Zastanawialiśmy się z Piotrem, co moglibyśmy zrobić tym razem. Objechać wyspę dookoła, pojechać zobaczyć fiordy zachodnie, a może jeszcze raz w interior. I ta ostatnia opcja wydała się nam najciekawsza. Pomyśleliśmy, że teraz jak nigdy potrzebujemy takiego wspólnego czasu spędzonego w pustce, bez kontekstu, żeby przeżyć razem coś ponadczasowego. Ale to nie wszystko. Postanowiliśmy, że zrobimy to zupełnie inaczej. To znaczy planujemy przejechać interior na tandemie. Tandem to taki dwuosobowy rower. Jedna osoba jedzie z przodu, a druga z tyłu. Zaczęliśmy się już przygotowywać do takiej wyprawy. To znaczy opracowaliśmy już trasę, teraz polujemy na bilety lotnicze, przygotowujemy cały ekwipunek. I w zeszłym tygodniu zamówiliśmy już tandem. W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować panu Andrzejowi Stanowskiemu z firmy Rowery Yasid, który specjalnie dla nas przygotowuje taki rower do misji specjalnych. Będzie to tandem terenowy z dużo grubszymi oponami, no i będzie składany, aby bezpiecznie można było przewieźć go na wyspę. Ale to nie wszystko. Postanowiliśmy z Piotrem, że ten rower zostanie na Islandii. To znaczy skontaktowaliśmy się ze Stowarzyszeniem Osób Niewidomych i Niedowidzących na Islandii, którym chcemy ten rower przekazać. Dla takich osób czasami jest to jedyna sposobność do tego, aby doświadczyć prawdziwej jazdy na rowerze. Jeżeli ktoś z Was chciałby wziąć udział w tym szalonym projekcie, do filmu dołączam link do zrzutki, gdzie można przekazać dowolną sumę pieniędzy. Zebrana kwota posłuży mi i Piotrowi do tego, aby zakupić rower, który finalnie stanie się prezentem dla Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Niedowidzących na Islandii. My w zamian za to obiecujemy publikować zdjęcia z przygotowań do naszej wyprawy, no i z samej podróży po Islandii. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie kciuki.